Witam Was z serca Borów Tucholskich, gdzie marzenia zamieniam w rzeczywistość. W dzisiejszym filmiku chciałam Wam opowiedzieć o róży pomarszczonej i jej cudownych właściwościach prozdrowotnych. Musicie wiedzieć, że wszystkie części tej rośliny są jadalne, zarówno liście, jak i kwiaty, jak i owoce. Wrzesień i październik jest właśnie tym miesiącem, gdzie w różanej zagrodzie zbieramy owoce róży i je przetwarzamy. I z Wami chcę się podzielić tą wiedzą. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak odróżnić różę pomarszczoną od róży dzikiej, z którą często ją mylicie albo nazywacie tą właśnie różę różą dziką. Pokażę Wam, jak wygląda róża dzika, a jak wygląda róża pomarszczona. Opowiem Wam, kiedy i jak zbierać płatki do dalszego przetwarzania, jak zbierać i kiedy owoce. Gdy się zbiera owoce, żeby miały jak najwięcej witaminy C, to myślę, że będzie to przydatna informacja, oraz opowiem Wam, jak przetwarzać ten surowiec, aby jak najmniej utracić z ich drogocennych właściwości. No to najpierw opowiem Wam o tym, jak odróżnić różę pomarszczoną od róży dzikiej. I widzicie tutaj przedstawiciela właśnie róży pomarszczonej, Rosa rugosa. Ten akurat krzew to jest odmiana Hansa. Zobaczcie, róża pomarszczona posiada takie błyszczące i pokarbowane liście. To jest ich cecha charakterystyczna. Jak zobaczycie gdzieś taki krzew z takimi właśnie błyszczącymi, pokarbowanymi liśćmi, to już powinniście wiedzieć, że jest to róża pomarszczona. Zwana jest również różą cukrową, być może dlatego, że jej płatki uciera się z cukrem do nadzienia pączków, lub też fałdzistolistną, również ze względu na ten charakterystyczny rysunek na liściach. Róża pomarszczona posiada, jak zobaczycie tutaj, takie duże, okrągłe, pięknie wybarwione o tej porze roku owoce. Owoce te są niezwykle bogate w witaminę C oraz inne witaminy i polifenole, ale o tym za chwilę. Tak więc mam nadzieję, że następnym razem będziecie już wiedzieli, że kiedy spotkacie taki krzew gdzieś w swojej okolicy, to jest to róża pomarszczona. Róża pomarszczona jest takim krzewem wszędobylskim. Można go spotkać w lasach, gdzieś na obrzeżach i sadzona jest również w charakterze żywopłotów, czy też na przykład na jakichś skarpach w celu ich wzmocnienia, ponieważ ona wytwarza taki system podziemnych pędów, które bardzo dobrze stabilizują właśnie takie nasypy czy skarpy. Róża ta również jest bardzo mało wymagająca, więc tak jak u mnie tutaj na Kociewiu, gdzie ziemia jest bardzo słaba, jest piaszczysta, jest lekka, jest mineralna, bardzo łatwo przesycha, jako jeden z niewielu krzewów dosyć dobrze sobie radzi i jak widzicie rodzi piękne, duże owoce. A tutaj, moi drodzy, macie właśnie przedstawiciela róży dzikiej, Rosa canina. Jakbyśmy chcieli przetłumaczyć tę nazwę, to jest róża psia. W starożytnym Rzymie wierzono, że owoce róży, tejże róży, leczą ugryzienia od wściekłego psa. Stąd jej łacińska nazwa Rosa canina. To jest młody krzew i zobaczcie, on ma taki charakterystyczny pokrój, łukowato wygięte, długie pędy. Liście też są inne, mają fakturę, nie są takie grube, nie są tak pokarbowane jak w przypadku róży pomarszczonej. Owoce są mniejsze, przypominają odrobinę głuk, ale są od niego znacznie większe. I to jest właśnie róża dzika. Kwiatki na tej róży są mniejsze, bladoróżowe. W przeciwieństwie do róży pomarszczonej, której kwiaty są stosunkowo duże i intensywnie różowe, mniej lub bardziej wybarwione. Tak więc jak teraz zobaczycie takie owoce, to będziecie wiedzieli, że to jest właśnie ta róża dzika. Jej właściwości są bardzo podobne do róży pomarszczonej,
A jak zobaczycie takie duże, okrągłe owoce i pokarbowane, mięsiste liście, to już będziecie wiedzieli, że to jest róża pomarszczona. To tak dla porządku, żebyście na przyszłość nie mylili tych dwóch odmian. Jak już Wam powiedziałam, róża pomarszczona jest niezwykle cenną dla zdrowia rośliną. Wszystkie jej części są jadalne. No to zacznijmy może od płatków. W sezonie mniej więcej na początku czerwca aż do końca sierpnia róża ta przepięknie kwitnie na różowo i cudownie pachnie. Jej płatki zawierają olejek eteryczny, który nadaje ten fantastyczny zapach i dzięki czemu chcemy te płatki potem przetwarzać i używać na przykład do konfitury. Taką konfiturę robimy w Różanej Zagrodzie i jeśli ktoś chce jeszcze spróbować konfitury z tego roku, to zapraszamy do zamawiania. Zostało nam kilkanaście dosłownie, może kilkadziesiąt słoiczków, więc kto pierwszy, ten lepszy. Co takiego zawierają płatki róży? Płatki róży, kwiaty róży zawierają bardzo dużo polifenoli. Polifenoli, flawonoidów, są to tak zwane antyoksydanty. No i tak, to bardzo mądrze brzmią te nazwy, ale tak naprawdę co to dla nas, dla naszego organizmu znaczy? Antyoksydanty są to takie substancje, które wymiatają z organizmu wolne rodniki. I znowu mamy skomplikowane nazwy. Co to są te wolne rodniki tak naprawdę w naszym organizmie? Wolne rodniki to nic innego jak reaktywne formy tlenu, takiego tlenu, który ma miejsca wolne, którymi może przyłączyć się do innych związków i brać udział w reakcjach chemicznych. Te wolne rodniki są naturalnym jakby efektem metabolizmu naszego organizmu. I kiedy organizm jest zdrowy, to radzi sobie i utrzymuje pewną równowagę. Te wolne rodniki się pojawiają i są usuwane z organizmu. Jednak oprócz tego, że my na przykład w wyniku oddychania wytwarzamy wolne rodniki, w procesie chorobowym wytwarzamy wolne rodniki, oprócz tego wprowadzamy wolne rodniki z zewnątrz w postaci bardzo mocno przetworzonej żywności, smażonych potraw, z zanieczyszczeń środowiskowych, powietrza, którym oddychamy. Również stąd do organizmu wprowadzamy wolne rodniki. Taki tlen, który jest reaktywny, może się właśnie brać udział w reakcjach chemicznych i jeżeli stężenie tych wolnych rodników w naszym organizmie zwiększy się, skumuluje, może nam uszkadzać DNA w komórkach. Dlatego tak istotne jest, abyśmy dostarczali z pożywieniem, które może być lekarstwem, takie substancje, które te wolne rodniki będą wyłapywać, wiązać i usuwać z organizmu. Czyli wymiatać jakby nam te wolne rodniki z organizmu, dzięki czemu zachowana zostanie równowaga w organizmie, a nasze DNA komórek będzie lepiej chronione. I właśnie kwiaty róży pomarszczonej posiadają bardzo wysokie stężenie tych polifenoli, flawonoidów, które mają takie właściwości antyoksydacyjne, czyli prewencyjne, chronią nasze komórki przed uszkodzeniem DNA. Dlatego warto w okresie letnim, kiedy te kwiaty jeszcze są, zbierać je i suszyć i pić taką herbatkę. Posłuchajcie, po co sprowadzać z odległych terenów herbaty przeróżne, skoro mamy doskonałe herbatki tutaj na miejscu, chociażby właśnie możemy zaparzać sobie płatki róży, które mają bardzo dużo polifenoli i podobne działanie jak zielona herbata, a mamy ją pod ręką i nie ma śladu węglowego, jeśli sami je zbierzecie. Najwięcej polifenoli według badań naukowców znajduje się w pąkach róży, takich, które są już widoczne płatki, jeszcze pąk nie jest otwarty, ale widać, że już jest różowy, to wtedy te pąki mają najwięcej polifenoli. Można właśnie takie pączki sobie zbierać, suszyć i zaparzać, pić w postaci herbatki, która ma delikatny aromat. Wcale nie smakuje jak perfumy różane. Musicie to kiedyś spróbować. Oprócz
kwiatów, również liście posiadają takie właściwości antyoksydacyjne, więc również można zbierać liście, również je suszyć i również zaparzać w postaci herbatek. Kiedy kwiaty przekwitną, na krzewach pojawiają się owoce. Owoce róży pomarszczonej to są niezwykłe owoce, gdyż zawierają bardzo duże ilości witaminy C. Musicie wiedzieć, że w 100 gramach owoców róży pomarszczonej znajduje się aż od 500 nawet do 2500 mg witaminy C. Zawartość witaminy C w danym owocu zależy od tego, gdzie ta róża rośnie, w którym momencie ją zbierzemy. Dla przykładu, w 100 gramach jabłka jest około 15 gram tylko witaminy C. W cytrynie, w 100 gramach cytryny tylko 10 mg witaminy C. A więc widzimy, że róża pomarszczona jest to absolutna rekordzistka, jeśli chodzi o zawartość witaminy C. I oprócz tego zawiera karotenoidy, flawonoidy, o których wspomniałam, czyli te substancje antyoksydacyjne, które chronią nasze komórki przed szkodliwym działaniem tychże wolnych rodników, które mogą uszkadzać nasze DNA w komórkach. Kwasy octowe, witaminy z grupy B, witaminę K, E, a zatem warto sięgać, szczególnie teraz, w okresie jesiennym, kiedy potrzebujemy wzmocnić nasz organizm przed długimi, chłodnymi, słotnymi dniami. Możecie to zrobić sami. Udajcie się do lasu, bo tak jak wspomniałam, ta róża jest bardzo często sadzona przez leśników, ponieważ jest to wartościowy pokarm dla zwierząt. Udajcie się gdzieś właśnie, często jest sadzona gdzieś na obrzeżach pól, również w parkach, w miastach, sadzona w charakterze żywopłotów. Rozglądnijcie się, bo jeszcze o tej porze roku można sporo tej róży znaleźć w okolicy. Warto ją przetwarzać. Jeśli chodzi o zbieranie owoców róży pomarszczonej, zbieramy je wtedy, kiedy są właśnie tak pięknie wybarwione, są w pełni dojrzałe i jeszcze dość twarde. Ten już jest dosyć miękki, ten jest dosyć jeszcze twardy i takie owoce mają najwięcej witaminy C w sobie. Takie właśnie dojrzałe i stosunkowo jeszcze twarde. Jak je przetwarzać, żeby zachować najwięcej tej witaminy C w owocu? Jeżeli chodzi o suszenie, to według naszego polskiego badacza, profesora Mrożewskiego, należy wstępnie je dosyć krótko, około 10-15 minut, suszyć w temperaturze 90 stopni, po to, żeby zdezaktywować enzymy, które rozkładają tęże witaminę C, a następnie zmniejszyć temperaturę do tych 50 stopni i dalej suszyć już w temperaturze takiej. Niektóre źródła podają, żeby ją co 10 minut zmniejszać o kolejne 10 stopni. No ale taką różę pomarszczoną możemy również jeść na surowo i wtedy jest najbardziej cenna, kiedy będziemy jedli ją właśnie na surowo, ponieważ oprócz witaminy C, oprócz szeregu innych witamin, tych flawonoidów, polifenoli, dowiedziono, że świeże owoce zawierają galaktolipid, który jest bardzo skuteczną substancją działającą przeciwzapalnie, przeciwbólowo na stawy. W badaniach dowiedziono, że skuteczność tego galaktolipidu jest większa niż skuteczność glukozaminy, którą kupujecie w aptece. Warto również zaznaczyć, że kiedy kupujemy leki w aptece, to kupujemy zazwyczaj wyizolowane syntetyczne witaminy, jakby wyodrębnione pojedyncze. Kupujemy albo witaminę C, albo witaminy z grupy B. Natomiast w roślinach trudno nie przecenić ich działania takiego synergicznego. To jest szereg enzymów, właśnie witamin, kwasów owocowych, foliowych, garbników itd., itd. One ze sobą współdziałają i wzmacniają ten efekt prozdrowotny. A więc zachęcam Was do tego, żeby udać się gdzieś, gdzie rośnie róża. Jeśli osoby, które mieszkają nad morzem, mogą jak najbardziej udać się na spacer, na plaży, bo bardzo często te róże sadzone są gdzieś na wydmach, blisko plaży.
zebrać sobie te owoce, zblendować skórki. Oczywiście wcześniej trzeba usunąć pesteczki z tych owoców, ponieważ te owoce posiadają dużo w środku takich pesteczek i te pesteczki trzeba usunąć. Zmiksować je z miodem. To jest naprawdę fantastyczne remedium teraz, w tym okresie, które wzmocni Wasz organizm, a jednocześnie dostarczy tego cennego galaktolipidu. Dlaczego warto jeść na surowo? Ponieważ ten galaktolipid niestety rozkłada się w temperaturze powyżej 40 stopni. Więc jeżeli chcielibyśmy owoce róży jeść ze względu na tę właśnie substancję przeciwzapalną, przeciwbólową nastawy, to należałoby suszyć owoce w temperaturze do 40 stopni maksymalnie. A więc kochani, zachęcam Was do tego, żeby wybrać się na spacer, wziąć koszyk i zebrać sobie owoce róży. Możecie z nich zrobić ocet, gdzie również te prozdrowotne właściwości z owoców przejdą do roztworu i będziecie mieli super fajny ocet owocowy do na przykład dressingów do sałatek albo też do robienia lemoniad z nich. Możecie przesmażyć te owoce i zrobić z nich marmoladę, a ponieważ owoce mają tak dużo witaminy C, wówczas otrzymacie ciągle wartościowy produkt. Możecie również nastawić nalewkę z owoców róży, możecie zrobić wino z owoców róży. Możecie je wysuszyć, dodawać sobie właśnie do herbatek różnego rodzaju ziołowych. Wykorzystanie tej rośliny jest szerokie i służy naszemu zdrowiu. I to wszystko na dzisiaj. Mówiła do Was Aneta z Różonej Zagrody. Pa, pa!